Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. W ostatnim filmiku, który nagrywałem na kanał, pojawił się temat olejów roślinnych. I tam w tym filmiku dosyć długo produkowałem się, dlaczego oleje roślinne są toksyczne. Żeby było jasne, również ten filmik powstał tak naprawdę poprzedni na kanwie wielu innych filmików, które nagrałem na ten temat i na ten moment pewnie spokojnie ponad 2 godziny tego materiału się zbierze i prawdopodobnie 100 parędziesiąt badań naukowych, które dawałem mi jako podkładkę. Natomiast tam pojawiło się bardzo ważne pytanie, na które muszę koniecznie odpowiedzieć, dlatego to jest taki spontaniczny filmik, który zdecydowałem się nagrać i obiecuję wyjaśnić temat w mniej niż 10 minut. Generalnie, jako przypomnienie, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie kwas inolowy, który jest dominującym nienasyconym kwasem tłuszczowym, który znajduje się w olejach roślinnych, między innymi tych, które wymieniają, mają to do siebie, że są biochemicznie niesamowicie niestabilne. Utleniają się pod wpływem światła, utleniają się pod wpływem powietrza, czyli kontaktu z tlenem, utleniają się pod wpływem ciepła. Jeśli mamy jedną pewną rzecz, jeśli chodzi o literaturę naukową, co omawiałem w tym odcinku, to jeśli podgrzejesz oleje roślinne, to produkujesz całe mnóstwo absolutnie toksycznych związków. Będą to aldehydy, będą to hydroksyaldehydy, będą to alkenale, będą to hydroksyalkenale. Inna sprawa, że alkenale to generalnie są aldehydy, ale często się wyróżnia na tych listach jako osobna kategoria toksycznych związków. Będziemy mieć węglowodory między innymi. Generalnie jest całe mnóstwo związków, szczególnie toksycznych, takich jak aldehydy, które nawet są kancerogenami, są klasyfikowane jako kancerogeny. I z kolei w tym odcinku nawet pokazywałem, że osoby, które spędzają więcej czasu w kuchni, między innymi są to oczywiście panie domu, kobiety, które opiekują się domostwami, ale i kucharze, które wdychają opary powstające z utleniania się tych tłuszczów, których się używa do obróbki cieplnej, zapadają dużo częściej na, uwaga, nowotwór płuc. Jeśli jedno jest pewne w literaturze, jeśli masz taki olej i go podgrzejesz, to szczerze mówiąc lepiej walić już wódę, lepiej walić ciepłą wódę, przynajmniej będzie, nie wiem, odrobina radości z życia w porównaniu do tego syfu. I badań na ten temat jest tyle, że głowa mała. Tak jak mówiłem, mogę odesłać do pierwszego odcinka, bo tam omawiałem to bardzo szczegółowo. Tutaj zauważyłem, że większość osób, oczywiście przynajmniej wśród Was, słuchaczy, nie ma wątpliwości, nie podgrzewamy absolutnie takich tłuszczów. Natomiast pojawiło się pytanie, Bartek, ale przecież są te fantastyczne, zdrowe, świeżo wyciskane oleje roślinne, na przykład z manufaktur i one to już na pewno są bombastyczne, są fantastyczne, je można bez problemu pić, byleby ich nie podgrzewać. No i właśnie ten filmik tak naprawdę będzie dosyć szybko wyjaśniał, dlaczego absolutnie nie należy trzymać się tej logiki. Właśnie w tym poprzednim filmiku pokazywałem znowu na podstawie innych filmików, że to, co wiemy o kwasie inolowym, to to, że on bardzo łatwo wbudowuje się w tkanki. Kiedy go spożyjemy, będzie wchłaniany m.in. przez chylomicrony, potem będzie przez VLDL, czyli tą lipoproteinę o bardzo niskiej gęstości, rozprowadzany po organizmie, m.in. do trójglicerydów. Trójglicerydy będą lądować w adipocytach, czyli komórkach tłuszczowych. Z kolei VLDL m.in. będzie potem wrzucać taki kwas inolowy do fosfolipidów i kończy się na tym, że kwas inolowy zaczyna się znajdować w większości komórek ciała, łącznie z lipoproteiną LDL. Mamy 100% pewność, że jeśli będziesz spożywać kwas inolowy, to będzie on się wbudowywać w Twoje komórki. To jest osobny temat na filmik, że można stworzyć warunki, w których będzie minimalizowany ten proces, natomiast tak czy siak kwas inolowy jest dosyć preferencyjnie wbudowywany we wszystkie komórki, jeszcze raz, łącznie z adipocytami, czyli komórkami naszymi tłuszczowymi. Natomiast co to oznacza? Oznacza to, że nawet jeśli spożyjemy na zimno oleje roślinne, to one i tak kończą w naszym ciele, one są wbudowywane, ten kwas inolowy, w nasze ciało. Oleje roślinne sieją zniszczenie na 2 sposoby. Pierwszy sposób jest najbardziej agresywny, to nie ulega wątpliwości. Podgrzejemy je i je spożywamy. Jeśli będziesz kupować różnego rodzaju utlenione oleje roślinne, również będzie się to Ciebie tyczyć. Czyli kojarzycie, te przeźroczyste butelki, które są wystawione po prostu w sklepie na półkę, wali w nie ciepło, światło do tego dochodzi,
Jeszcze pytanie, ile tam stało wcześniej na magazynie. Najczęściej to już samo z siebie jest utlenione, a jeśli wylejesz to na patelnię, to po prostu przywitaj się z całym mnóstwem między innymi kancerogennych aldehydów. Tak, szeroko rozchyl ramiona i przyciśnij je do siebie. Druga fala zniszczenia natomiast będzie płynąć po prostu w bardzo zdradliwy sposób od tego, że ten kwas inolowy jest jeszcze raz wchłonięty i wbudowany w komórki. Bo zauważyłem, że wiele osób sobie tłumaczy, że o kurde, no jeśli to jest jak taki świeży olej roślinny i on jeszcze ma całe mnóstwo antyoksydantów, to po prostu jest raj dla zdrowia, raj w gębie, fantastyczny produkt. No nie, bo teraz powstaje pytanie, czy biochemicznie wielonie nasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas inolowy, jako można powiedzieć szef tej bandy, w jakikolwiek sposób zmieniają się z biochemicznego punktu widzenia? Czy stają się w jakiś sposób odporne na utlenianie w organizmie? I odpowiedź to jest huralne, absolutnie nie. Można tak naprawdę dosyć łatwo pokazać, że jeśli już, to prawdopodobnie utleniają się szybciej, bo jest dużo więcej czynników, które są obecne w ciele, które są w stanie spowodować utlenianie kwasu inolowego. Chociaż stwierdzenie utlenianie kwasu inolowego nie jest precyzyjne, bo widzicie, jeśli ten kwas inolowy znajduje się w ciele, czyli mamy LA, to wtedy następnie on będzie przekształcany w GLA, czyli kwas gamma linolenowy. Następnie ten kwas GLA może być przekształcony w kwas DGLA, czyli kwas dihomogamma linolenowy i na samym końcu to jest przekształcany w kwas arachidonowy. I utlenianie może dojść na absolutnie każdym etapie tego łańcucha. Kwas inolowy oczywiście się utlenia bardzo łatwo. Te kwasy pośrednie są w stanie się również ładnie utleniać, chociaż DGLA, akurat te produkty utleniania mają właściwości niektóre przeciwzapalne. A kiedy dochodzimy do kwasu arachidonowego, on również w stanie będzie się utleniać i będzie tworzyć znowu całe mnóstwo toksycznych metabolitów w organizmie. Więc jeśli wydaje Ci się, że jedyny sposób, żeby wyprodukować te kancerogenne, toksyczne aldehydy, to jest podgrzanie tych olejów roślinnych, to nie jest to prawda. Można bez problemu produkować aldehydy w ciele poprzez utlenianie m.in. choćby kwasu arachidonowego czy kwasu inolowego. I tam będzie powstawać klasycznie malondialdehyd, tam będzie powstawać ten aldehyd 4-HNE. I tutaj dochodzimy do sedna argumentu. Jeśli masz dużo kwasu inolowego, który jest wbudowany w Twoje komórki, to nie ma praktycznie szansy, żebyś nie zaczął go utleniać. Czemu? Bo kwas inolowy i idąc dalej kwas arachidonowy będą utleniać się pod wpływem całego mnóstwa czynników. Są w stanie się utleniać m.in. dzięki ścieżkom enzymatycznym i nieenzymatycznym. Ścieżki enzymatyczne to jest oczywiście COX, LOX, nasz system detoksyfikacyjny, jak to często mówię w organizmie, czyli cytochrom CYP450, ale tu dochodzimy do ścieżek nieenzymatycznych, które są dużo brutalniejsze i produkują, można powiedzieć, też bardziej agresywne często formy tych metabolitów utleniania wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych. One są powodowane, te ścieżki nieenzymatyczne, między innymi stanami zapalnymi. Innymi słowy, jeśli chciałbyś mieć pewność, że kwas inolowy w Twoich komórkach, również w lipoproteinie LDL się nie utleni, nie spowoduje powstawania OX-LDL, czyli utlenionej formy lipoproteiny LDL, która jest jednym z takich podstawowych mechanizmów tworzenia miażdżycy, to tutaj powstaje ważne pytanie. Czy jesteś w stanie zapobiec w jakikolwiek sposób tworzeniu stanom zapalnym w organizmie i kontrolowaniu innych czynników, które będą utleniać kwas inolowy w lipoproteinie LDL? Przypominam, wysiłek, sport fizyczny powoduje stany zapalne, które potem powodują takie pozytywne adaptacje organizmu. I to pokazano m.in. w tym badaniu, gdzie wystarczyło przejechać się parędziesiąt kilometrów na rowerze i te toksyczne metabolity powstające z utleniania kwasu inolowego 9-HODE i 13-HODE wzrosły trzykrotnie. W tym badaniu pokazano również wzrost o 300 parędziesiąt procent 9-HODE i 13-HODE, tym razem po dłuższym biegu. Z kolei w tym badaniu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, pokazano, że wystarczy ograniczyć spożywanie kwasu inolowego, aby zmniejszyć produkcję OXLAM, a więc tych utlenionych metabolitów kwasu inolowego. Wiemy więc, jeśli się tego je mniej, to ciało produkuje mniej tych metabolitów. I na podstawie tego, co powiedziałem, mam nadzieję, że jest jasne dlaczego. Bo nie ma możliwości, aby zapobiec utlenianiu tych kwasów inolowych. Jedyne pytanie pozostaje to jest, czy one będą się utleniać bardzo szybko, czy bardzo wolno. Innymi słowy, mamy tykającą bombę w organizmie. Jakikolwiek stan zapalny, zachorujesz, będziesz mieć kontuzję, stany zapalne, kwas inolowy się utlenia. Hiperinsulinemia na przykład, masz skoki glukozy,
Masz skoki insuliny, co będzie powodować również stany zapalne w organizmie, powstawanie reaktywnych form tlenu w organizmie wolnych rodników. Gratulacje, utlenisz kwas inolowy. Możemy mówić tutaj o komórkach fagocytujących, neutrofile, makrofagi. One mają to do siebie, że, uwaga, będą produkować również reaktywne formy tlenu, a mówiliśmy sobie, że kontakt z tlenem ma to do siebie, że będzie utleniać kwas inolowy. Jeśli masz więcej wolnych jonów, na przykład żelaza i miedzi, które są niesamowicie reaktywne, kiedy są związane, gratulacje, będziesz utleniać kwas inolowy. I tych czynników jest dużo więcej. Masz jakąkolwiek dysfunkcję mitochondriów, gratulacje, będziesz utleniać kwas inolowy, bo nie będziesz produkować najprawdopodobniej wystarczająco dużej ilości antyoksydantów, aby zapobiec temu procesowi. Także jeśli miałbym to łopatologicznie podsumować, tak, są dwie fale zniszczenia, jeśli chodzi o spożywanie olejów roślinnych. Pierwsza fala polega na tym, że spożywasz już utlenione oleje, albo poprzez obróbkę cieplną, albo kupienie oleju, który już jest utleniony, albo najgorzej kupujesz olej, który jest utleniony i używasz go do obróbki cieplnej, do smażenia między innymi. Wtedy to już jest po prostu piękna, kancerogenna bomba. Ale punkt drugi, kupujesz taki olej na zimno, konsumujesz go tylko i wyłącznie na zimno, możesz spodziewać się jak najbardziej, że kwas inolowy będzie wbudowany w komórki Twojego ciała i będzie się utleniać. Jak szybko, jak mocno, to będzie zależało po prostu od Twojego trybu życia i innych potencjalnych błędów żywieniowych czy lifestyle'owych, które będziesz popełniać. Szczególnie można sobie oczywiście dodawać dowolne używki, alkohol, papierosy, również utlenianie kwasu inolowego. A wierzcie mi na słowo, to jest tyle konsekwencji tego procesu, że głowa mała. Jedną z konsekwencji, dam tylko zajawkę, bo będę musiał to omówić w osobnym odcinku, postaram się wyrobić poniżej 10 minut, żeby dotrzymać słowa, to jest to, że kwas inolowy ma to do siebie, że jest w stanie aktywizować takie receptory bólu TRPV1, jeśli mnie pamięć nie myli. I one będą sprawiać, że człowiek uwrażliwia się na ból. Innymi słowy, całe mnóstwo różnego rodzaju stanów, gdzie częsty ból jest chroniczny, łącznie z fibromialgią, łącznie z chronicznymi migrenami, bo to również pokazywano, jeśli chodzi o spożywanie kwasu inolowego, ma również jako podstawę potencjalnie zwiększoną konsumpcję kwasu inolowego i jednocześnie jego utlenianie. Tak czy siak, to ktoś tutaj pierdzi wiertarką, mam nadzieję, że zaraz przestanie. To tyle, jeśli chodzi o takie szybkie wyjaśnienie. Dajcie mi znać, czy teraz jest to jasne, czy może są następne pytania, coś Was ciekawi. Ja będę jak zawsze obecny chwilę w sekcji komentarzy odpowiedzieć na Wasze pytania, wątpliwości i tym podobne. I dajcie mi znać, jak zawsze, jakie są Wasze doświadczenia po wycięciu olejów roślinnych. Czy one były pozytywne, czy były negatywne. Ja jak zawsze polecam wszystkie swoje flagowe kursy Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, Vocabulary Labs, laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, ponieważ system jest uniwersalny, i kurs O jeden włos za daleko, gdzie z kolei pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów. Ja przypominam, że jestem również trychologiem kosmetycznym. Wszystkie linki do kursów i również patronatu, jeśli ktoś chciałby wspierać moją działalność, znajdziesz w opisie. Również w opisie znajdziesz linki do partnerów kanału, m.in. firma Aines, Muscle Zone, które produkują i sprzedają suplementy z całym mnóstwem certyfikatów jakości. Znajdziesz tam kody zniżkowe. Chyba najprostszy sposób, żeby wesprzeć kanał. Można kupić sobie suplementy ze zniżką, a ja w ramach afiliacji dostanę jakiś niewielki procent z takiego zakupu. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.